proszeni są o opuszczenie sali. I think you got a particular dark sense of humor, and that's one of the greatest elements in your books. Would you agree with it? I do, because I'm, I'm a kind of guy who likes to make jokes, to be funny, and who is not so, turbid, at all. I like it, so that's why I chose, I suppose. It shows. Can I tell you a joke? Yes? Was it? Yes. Good. The guy comes to the barber shop. And the barber is cutting his hair. Says, "Have you been to holidays already?" I said, "No." "Please, go to Italy. You know, Italy is beautiful. The weather is always beautiful in Italy. Well, the meals, the eating is very good. Italian cuisine is exquisite. And the girls, the Italian girls, and the Pope. You know, there is a Pope in Italy." The guy went to Italy. It's raining all the time. The girls are not washing themselves at all. Meals are with the inscription of "Made in Hong Kong" from the microwave. And the Pope went to Castel Gandolfo. So returning to Poland, and the barber says, "No, have you been to Italy?" "Yes. Yes, beautiful weather, beautiful, wow, eating, cuisine is exquisite, the girls, I won't tell you nothing. And the Pope, the Pope, on the private audience, let me kiss his ring, stroked me over the head and said, 'What a prick gave you this haircut.'" So, Okay, there's another one. About the bear. In the middle of the winter, small bear wakes up. "Daddy." "What?" "I'm bored." "Sleep. There's a winter. We bears sleep all winter." "But tell me the story." "The story? Okay. But will you sleeping?" "Yes." So the old bear took from under the bed 2 human spools. "Professor, there is something in the woods." "Oh, it's nothing." so let's talk about your characters. Jaki jest dokładnie Pana udział przy... Tak jak Martina przy Żołdro? To znaczy, ja uważam, że moim zadaniem jest jako konsultanta tego filmu zapewnić, żeby w żadnym momencie serialu nie zaśpiewał Ed Sheeran. Jak idzie I to zapewnię. Czy wreszcie, uwierzcie Państwo, że chętnie bym Wam coś powiedział
Chciałem spytać, skąd według Pana wziął się fenomen Wiedźmina? To, że teraz mamy przekładnie na grę, komiks, film. Co jest w Wiedźminie takiego świetnego według Pana? No wie pan, bez wątpienia talent autora, który to napisał, wydaje mi się. Nie kwestionuję tego w ogóle. Głęboko myślę nad innymi przyczynami i nie znajduję ich. Dziękuję. A ja chciałem się zapytać, czy nie ma pan już przypadkiem dość Wiedźmina? Przecież cały czas wszyscy Wiedźmin to, Wiedźmin tamto, Wiedźmin jest super. Ja po prostu chyba... wojnę z moimi wydawcami zagranicznymi, no bo oni zahamowali na sezonie burz, gębę otworzyli, no i co jeszcze? Ja mówię, macie trylogię husycką, mój tour de force, kurwa, wasza mać. Dlaczego nie wydajecie? No bo to nie o Wiedźminie. Czy nie myślał pan właśnie podczas pracy nad trylogią husycką o to, żeby część przygód właśnie osadzić podczas tej rejzy na tereny krzyżackie? No na pewno byłoby to ciekawe i się w książce o tym wspomina, ale no, książka miała swoje ramy i no, nie można było jej aż tak dalece rozciągnąć. Od początku trzeba było wyznaczyć jakiś czasowy, prawda, horyzont wszystkiego, a daty się niestety nie zgadzały. Czyli musiałem z czegoś zrezygnować kosztem czegoś i wyznaczyć ten punkt wyjścia i punkt zakończenia na określoną datę i to, co się wtedy miało zdarzyć, to się zdarzyć musiało i bohater musiał w tym brać udział, względnie musiało to w jakiś sposób na akcję wpłynąć. Natomiast akurat w tym wypadku, to kiedy odbywała się rejza Jana Czapka na Pomorze, to bohater siedział w pudle za napad na klasztor częstochowski. Także jakby w tle to występuje, to jest. Ale no nie mogło się odbyć, no bo bohater musiał swoje odsiedzieć, no więc coś za coś. No nie mogłem akurat poświęcić 4. tomu na to, żeby jeszcze włączyć go do tejże właśnie rejzy. No chociaż mówię, mnóstwo ludzi miało o wiele rzeczy do mnie pretensje, a że nie wcześniej, bo jakbym zaczął wcześniej, to byłby jeszcze na przykład Ziszka. Bo jak zaczyna się Narenturm, Ziszka już nie żyje. No ale to dlaczego nie zacząłeś wcześniej? Więc już tak mnie kiedyś ktoś wkurwił, chyba profesor Bereś, dlaczego tego nie było, że mu powiedziałem, że miałem w planach jeszcze wyzwolenie Wrocławia przez armię marszałka Żukowa, ale odpuściłem sobie. No. Proszę pana, wśród czytelników, wśród krytyki jest taka opinia, że w swoich powieściach uwielbia się pan droczyć i bawić ze swoimi czytelnikami, że umieszcza pan właśnie, czy na przykład jakieś cytaty z innych powieści, z innych autorów, czy też wplata właśnie legendy, oczekując, że inteligentny czytelnik wyłapie tę grę i będzie się równie dobrze bawił. Czy tak rzeczywiście jest? No nareszcie mogę krótko. Tak, to wszystko prawda. Z miłością, prawda, krytyki i mainstreamu to tak różowo, to tak może nie jest, no bo tak jakby tak dobrze policzyć, to wszystkie nagrody do kupy złożyć, to na pewno więcej nie dali niż dali. Wliczając w to właśnie słynne Nikę, czego żal mi najbardziej, a zwłaszcza tego, co w worku jurorzy dają pod stołem, oprócz Nikę. Bo to zasadnicze jest, że tak powiem, dosyć wymierny ekwiwalent talentu. Słynne były sformułowania Sapkowskiego, kiedy podczas ogólnopolskiego konwentu miłośników fantastyki w 2005 roku stwierdził, iż biały człowiek powinien pracować 3 godziny dziennie, ponieważ Bóg stworzył inne rasy, Żydów i Cyganów, aby pracowały za niego. Stwierdzenia te zostały uznane za rasistowskie, ale również za wyrwane z kontekstu. W swojej twórczości Sapkowski często potępia rasizm. Kiedyś wspominał pan, że planował pan napisać cykl powieści o hakerce magii nazwanej Krzywdą. Na czym miało polegać hakowanie magii? Nie wiem, bo nie napisałem. Rozumiem. Jako ciekawostkę podam, że bardzo często z Marcinem Wolskim, z którym więcej mnie dzieliło niż łączyło, zawsze,
ulubionym naszym zajęciem było przerzucanie się z cytatami z trylogii i zadawanie sobie zagadek historycznych, prawda, rozmaitych z tekstu trylogii, rzecz jasna. No i któregoś razu w Warszawie w słynnym klubie architekta stoimy przy barze z Marcinem Wolskim i właśnie sobie opowiadamy. Marcin zadaje zagadkę. A jak się nazywał ten żołnierz, ci dwaj żołnierze, których Bogusław zabił, a którzy go ścigali? Ja mówię, Biłołus i Zawratyński. Tak, teraz ja. Jakiego herbu był Wołodyjowski? Polskim Korczak. Dobrze. No i tak trwa to już pół godzinki, podchodzi panienka i mówi tak, panowie, my może przestali już z tym Mickiewiczem? Więc wracając do naszych baranów, było to w 1985, Fantastyka ogłosiła konkurs na opowiadanie z niewiadomych mi do dzisiaj przyczyn, postanowiłem opowiadanie napisać i na ten konkurs wysłać. Oczywiście nie tak wysłać sobie jak kto głupi, czy jakiś tam grafoman, którego bawi samopisanie. Postanowiłem ten konkurs wygrać, mówiąc krótko. Metodą na wygranie tego konkursu było napisanie czegoś, czego w polskiej fantastyce dotąd nie było. I wydawało mi się, że czego nie było, to nie było fantasy. Oczywiście był to błąd, była i dobrze zdawała sobie radę. I na ten konkurs nieszczęsny, na którym miałem być oryginalny i jedyny, przysłali tylko fantasy. Praktycznie żadnej twardej fantastyki. No ale co zrobić? No, obronił się, prawda, talent i styl. Dlaczego Wiedźmin na nieco innego? No, problem jakby wiązał się właśnie z tą fantasy. No, bo fantasy, jak wiadomo, ma wiele podgatunków, dokładnie jest ich 8, ale ja wtedy nie będę takim specjalistą, jakim jestem dzisiaj. Uważałem, że są 3. Mianowicie pierwszy to jest tak zwany quest, czyli grupa bohaterów idzie, żeby wrzucić coś do wulkanu, najczęściej jest to pieśń. To jest pierwszy rodzaj. Drugi to jest tak zwany fighting fantasy, polegający na tym, że bohater od pierwszej strony zabija różne stwory, zabija przez następnych stron, jeżeli opowiadanie to przez 35, jeżeli powieść przez 200 kilka. Zabija, koniec. No i trzeci typ to jest tak zwany retelling, polegający na tym, że przerabia się na fantasy bajkę, baśń, legendę, podanie, you name it. No więc tak, pierwsze 2 typy, jak wiadomo, odpadły w obsługach. Nie tylko dlatego, że wrzucanie czegokolwiek do wulkanu już było i było mało oryginalne, ale poza tym nie zmieściłoby mi się za Pana Boga w limicie stron, który wyznaczono mi na 30. Ja dłuższe listy mi własne pisywałem. A tu na 30 stronach ja mam wstęp zrobić, rozwinąć, nawiązać akcję, skulminować to wszystko i czymś jeszcze zakończyć. Na 30 stronach to jest niewykonane. Jeśli wrzucić coś do wulkanu, można na 500, nie mniej. Więc co zostało? Został mi ten retelling, czyli na nowo opowiedziana bajka. Dlaczego bajka? A właśnie, bo cóż retellingować, jeżeli nie bajka. No i była taka bajka, którą pamiętałem z dzieciństwa, chociaż czasy to zamieszłe bardzo, o szewczyku, który przyszedł do jakiegoś tam miasteczka, quasi średniowiecznego, jak to w bajce, no i za zabicie czy zlikwidowanie jakiegoś stwora, który owo miasteczko terroryzował, król obiecał mu pół królewny i królestwo. Nie, odwrotnie. No ja mówię, fajnie jest, tylko dobrze, ale to ma być fantasy, to jest bajka. A to ma być fantasy. Czym się różni fantasy od bajki? Tym, że fantasy jest prawdziwe. Co może być prawdziwe, jeżeli miasteczko terroryzuje potwór, to przepraszam, po kogo się posyła? No po szewczyków? Nie. Szewczykowi niech robią buty. No nie po kapłanów, dlatego że wiadomo, że kapłani zajęci są tylko własnym dochodem. I czymś tam jeszcze, czego nie powiem, bo już na mnie za to nakrzyczano. No nie, oczywiście nie żadnego rycerza, bo no, to się nazywa military intelligence, prawda? No więc rycerz odpada z racji pewnych braków niepełen, jak to mówią nasi powratnicy. Czyli kogo się wzywa, jak potwór terroryzuje miasteczko? No zawodowca. No po prostu kogoś, kto w tym się wyspecjalizował, zawód wyuczony, wykonywany z jakąś tam praktyką i oczywiście nie za darmo. No bo tylko głupek robi za darmo, a poza tym jak ktoś robi coś za darmo, to nim pogardzają. Dlatego ja tutaj też swoje inkasuję, co tutaj dużo bawię. Well, another question, the last question maybe? So, well, please. Thank you.
What kind of women do you like? All of them. So, thank you for... But sorry, I'm married. So no proposals, please. 10 euro. Do zawodowych, wodą.